Widzę, że dywanik nie w celach rekreacyjnych. Jest tak. Ja się zapomniałem zrobić odpowietrzenia z zbiornika szarej wody i nam słabo to wylatuje. Więc spróbuję, oczywiście wiertarki nie mam, czyli wkrętarki, ale spróbuję, mam takie do robienia dziurek takich w sumie do dratwy z scyzoryką. Zobaczymy, może się uda. Twardy plastik jest. Dzieckiem będąc się naoglądałem MacGyvera, a już nie takim dzieckiem. Ja też oglądałam. No i zawsze chciałem mieć, to nie jest reklama, ale scyzoryki Victorinoxa to są strasznie drogie, był to już z 30 lat temu też było. Dobra, jedna zrobiona, zrobię może jeszcze ze dwie, bo są dosyć drobne, ale do przodu. Witajcie w nowym roku, ale też po tej dwutygodniowej przerwie. W tym odcinku pozostaniemy w okolicach Helsinek. Odwiedzimy zaczarowaną Ainolę, odkryjemy sekrety słodkości Fazer i ruszymy na wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Czy nie? Teleportowaliśmy się z miejscówki na brzegi jeziora Tusula. Tutaj pod koniec XIX wieku duża społeczność artystów fińskich kupiła posiadłości, domki właśnie. I jedną z nich jest Ainola, czyli posiadłość... Sibeliusów. Tak, chyba najbardziej znanego fińskiego kompozytora Jana Sibeliusa. Jego najsłynniejszym utworem jest Finlandia. A nazwa domu Ainola pochodzi od imienia żony Sibeliusa, Aino. Tak. Cóż to jest ta Finlandia Sibeliusa? W XIX wieku bardzo popularnym gatunkiem muzycznym były tak zwane poematy symfoniczne. Można by powiedzieć, że muzyka filmowa trochę kontynuuje ten sposób wyrazu muzycznego. Jest to muzyka, która ilustruje w tym przypadku akurat właśnie Finlandię, tak? Jej piękno, jej kulturę, jej przyrodę. To jest też trochę patriotyczne. Tak, XIX wiek, więc tak, wiosna ludów, obudzenie świadomości, tożsamości narodowej, tak, która do tej pory jakby funkcjonuje w świadomości społeczeństwa. Dobrze, nie przedłużając, idziemy zwiedzać willę Ainola. W czasie tej naszej podróży nieraz jeszcze doświadczymy tego, jak trafnie Sibelius odzwierciedlił muzyką to, co mamy przed oczami. Wspomniana wcześniej, napisana w 1899 roku Finlandia, stała się nawet swoistym hymnem walki o niezależność Finlandii od carskiej Rosji, której była w tym czasie częścią. Podobno za jej nucenie można było nawet trafić do więzienia.
Tu jest system grzania wody. Masz taki kocioł. Tą rynienką wlewało się do wanny gorącą No tak. wodę. No tutaj prosto ze studni do tego cebra. Na zewnątrz jest studnia. Trzeba przyznać, że bardzo przyjemna posiadłość. Tak, spora posiadłość No, też. ogromna, tak. To wszystko, tutaj ten las, to też właśnie ich, oczywiście ogródek warzywny. Sauna. Tak, właściwie łaźnia taka. Tak samo pokój kąpielowy, można by powiedzieć, bo w domu nie było łazienki, było osobne tutaj pomieszczenie. Można by tak żyć, Tak po prostu. tak po prostu. To jesteśmy nadal nad brzegiem, już teraz naprawdę nad brzegiem jeziora Tusula. Zostajemy tu na noc, bo jutro wizyta w fabryce czekolady Fazer i tutaj quiz bez nagród. Czyli to był pomysł, żeby tam iść. Jest nadal upalnie, chyba ponad 30 stopni. Naprawdę nie spodziewaliśmy się w Finlandii takich temperatur. A dlaczego taki trójkąt zrobiliśmy? Bo okazuje się, że do tej fabryki Fazer trzeba się zapisać. Tak, jest tylko z przewodnikiem oczywiście na godzinna wycieczka. No i Najbliższy termin był na poniedziałek, czyli na jutro. więc coś musieliśmy sobie jakoś ten czas zagospodarować, więc zrobiliśmy tutaj południowy, zachodni ta krawędź, no, ten cypel, nie wiem jak to nazwać w sumie, tą część Finlandii zwiedziliśmy, później będziemy już na wschód, bo tam musi być jakaś cywilizacja, no ale przede wszystkim na północ. Uwaga, chyba będzie moczenie nogi. O. Ho. Jak? Ciepła. Ciepła. No pewnie, że ciepła. Fazer. Czekolada. Wreszcie się doczekaliśmy. Tak, my już zaobrączkowani. Nasza grupa ma pomarańczowe, wcześniejsza chyba miała różowe bransoletki. Za nami nic nie widać, bo jest las deszczowy, więc podejrzewam, że zacznie się zwiedzanie od wizyty wśród kakaowców. Można podobno nagrywać, więc jakieś takie pewnie, no nie Coś wszystko, będziemy, nie wszystko, ale coś będziemy nagrywać. więc za 5 minut ruszamy.
spaghetti. Tutaj wkładamy jedzonko, które lubimy zjadać, powiedzmy. Czekolada musi być, oczywiście. I teraz się przekonamy, czy jest zdrową. Jest bardzo zdrowo. Zobaczymy, czy moje jest zdrowe. Kurczę, Za dużo cukru. za dużo pizzy i makaronu. Fazer Experience, bo tak się nazywa godzinna wycieczka, to nie zwiedzanie linii produkcyjnej. Trochę może szkoda, ale jak sama nazwa mówi, doświadczenie i poznanie historii, ale też tradycji oraz można powiedzieć filozofii, jaka kryje się za tymi jednymi z najlepszych czekolad, ale i też słodyczy na świecie. Miejsce może nie must have, ale polecamy dla małych i dużych łasuchów. Ten zając jest zrobiony z ponad 9000 jajek. To są prawdziwe jajka, właśnie skorupka, jest wydmuszka, w której jest wlana masa czekoladowo-nugatowa. I to jest podobno bardzo popularne tutaj w Finlandii na święta, na Wielkanoc. Takie właśnie, że się obiera, a w środku nagle jest czekoladowe jajko. Tutaj w sklepiku są takie jajka. Jedno kosztuje 2,20, 4 9,50. No ale niestety nie dotrwają do przyszłej Wielkanocy, więc nie bierzemy. Jest krótka data, znaczy no nie taka krótka, ale krótsza data tak, ważności, tak. do stycznia chyba. Szkoda. Tacy zadowoleni. No, cukru trochę we krwi więcej, to się ryjek cieszy. Tak, oczywiście na koniec była degustacja. Tak. No i jeszcze Mnóstwo cukierków i jeszcze upominki po dostaliśmy. takim upominku tu są bułeczki. No, ta podstawowa czekolada. Jakieś takie ciasteczka typu Oreo. Oreo. No i żelki. I żelki. Warto? Warto. To jesteśmy w Porvoo. Podobno jedno z takich ładniejszych miasteczek i z tego co widzieliśmy się zapowiada, tak? Parking pod katedrą, 3 godziny za darmo, więc myślę, że nam 3 godziny wystarczy. Z kółkiem. Z kółkiem? Z zegarkiem. Z zegarkiem, tak. I kolejny raz Kieruj się na południowy wschód. jeden z najbardziej istotnych elementów do jeżdżenia po nie tylko Skandynawii. 16. Będziemy rozchodzić tą czekoladę. No wiesz, dokładnie. Kolejny dzień duchoty. 30 stopni. Takich chmur to ja jeszcze nie widziałem. Będzie lało. Szelfowa chyba jest. Tak, przepiękna, ale niesamowita. Aż się musieliśmy zatrzymać, wysiąść.
Czyli ruszamy tutaj z Porwo. Niesamowite. Znowu pole golfowe. Nie wiem, o co chodzi, bo to ja znalazłam tą miejscówkę. Widać, ciągnie wilka do lasu. No nie wiem, jakoś tak mi nigdy nie ciągnęło do golfa. Może to znak. Może to znak. Deszcz, nie deszcz, grają. Czy lato jest takie grać? No to dojechaliśmy Jesteśmy mniej więcej na miejscówkę. po drugiej stronie zamku Tulsa. Czy jesteśmy nad Zatoką Fińską. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze coś nagramy, bo pada i nie mam ochoty wychodzić. No, to jest cudowne, że nie trzeba nosa wyściubić. Przecież jechaliśmy specjalnie tutaj, żeby wyściubiać nos. Właśnie, no, bo ale- myślałam, że wreszcie sobie wyciągniemy krzesełka i sobie usiądziemy No, tutaj na trawce i I siada. nad wodą i w ogóle, No. czy to jezioro, czy to zatoka, wszystko mi jedno. Ale no nie, nic z tego, nic z tego. Obecnie na Park4Night jest informacja, że miejscówka to parking dzienny na 4 godziny. Ograniczenia wprowadzono po tym, jak niektórzy użytkownicy nie uszanowali przyrody i gościnności tubylców. Więc jak widać, nie tylko w Portugalii, ale nawet w tak ikonicznych dla karawaningu krajach, kwestia parkowania się zmienia. Niestety znikąd się to nie bierze. My mieliśmy w wakacje jeszcze to szczęście, żeby tu spędzić bardzo sympatyczną noc i poranek. Chyba o ten sposób spędzenia czasu nam chodziło. Chyba tak. Dzisiaj będzie gotowanie a la Makłowicz. Na wolnym powietrzu i w ogóle w podróży. Bardzo skomplikowane danie śniadaniowe. Jajecznica. No, coś nowego w naszych podróżach. Była bitwa, kto gotuje. Miało być tak pięknie tu na stoliczku. Było wszystko przyszykowane składnikami. Stolik nie jest najlepszy do krojenia, szafkowania, a nie chciało nam się do auta iść. Nie wiem, powiedzieć do domu. Jak smażyć, to tylko na zewnątrz. Chociaż jajecznica akurat nie jest jakimś tam daniem bardzo. Brudzące. Już oddaję łyżkę. I tak ty będziesz solić, bo ja nie umiem jajek solić. Nie wiem, o co chodzi. Albo zawsze przesolę, albo nie dosolę. To chyba jajecznica gotowa. My takiej bardzo, bardzo ściętej chyba nie lubimy za Nie. bardzo. A i tak jeszcze się zetnie troszkę. Do kamery. Chce mieć parcie na szkło, to trzeba nawyki sobie zmieniać. To smacznego. Smacznego. I tym smakowitym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich tych, którzy właśnie śniadają. Postanowiliśmy, skoro za oknami zima do całego, przerwać naszą letnią fińską odyseję i wrzucić krótką relację z naszej zimowej wyprawy Frydvanem do Arktyki, z której ledwo co wróciliśmy. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia!
wzorki robić. Jest wzorek, jest jakiś bąbelek. Bardzo ładny. To jest słowo, którego nie można powiedzieć w nerwach. Bąbelek. Bąbelek. Ale my się nie denerwujemy. Dlaczego powiedziałeś, że w nerwach? Nie, bo mi się przypomniało, że to jest takie słowo.